Witajcie. Można powiedzieć, że przewozom materiałów niebezpiecznych zawsze towarzyszy podwyższone ryzyko. Niwelujemy je choćby poprzez surowe przestrzeganie przepisów ADR, które określają wyposażenie konieczne przy takim transporcie. Dzisiaj jest dość zimno, więc nie przedłużając, zapraszam na C+E, jedziemy z tematem. Zaczniemy od gaśnic. Umowa ADR szczegółowo określa minimalną ilość środka gaśniczego niezbędną na wyposażeniu jednostki transportowej wiozącej materiały niebezpieczne. A co to jest jednostka transportowa? Według przepisów ADR jest to pojazd samochodowy bez przyczepy lub zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego i dołączonej do niego przyczepy, czyli na przykład ciągnik z naczepą. To tak dla uściślenia pojęć, którymi się tutaj posługujemy. I teraz tak, jeśli jedziemy na pomarańczowych tablicach, musimy mieć co najmniej dwie gaśnice odpowiednie do gaszenia pożarów z grup A, B i C, czyli ciał stałych, cieczy palnych i palnych gazów. Ilość środka gaśniczego, który musimy mieć ze sobą, zależy od dopuszczalnej masy całkowitej jednostki transportowej. I po kolei. Dla jednostki transportowej o masie mniejszej lub równej 3,5 tony musimy mieć minimum 4 kg środka gaśniczego. Przy czym najmniejszą dopuszczalną gaśnicą jest ta o wolumenie 2 kg, czyli powinny być dwie gaśnice po 2 kg. 4 jednokilowe gaśnice nie wchodzą w grę. Dla jednostki transportowej o masie większej niż 3,5 tony, ale mniejszej niż 7,5 tony, minimalna ilość środka gaśniczego to 8 kg. Tutaj musimy mieć jedną gaśnicę 2-kilową, a druga nie może mieć mniej niż 6 kg środka gaśniczego. Jeśli natomiast jednostka transportowa przekracza 7,5 tony, należy mieć 12 kg środka gaśniczego. W tym przypadku powinny to być po prostu dwie gaśnice 6-kilowe. Dodam jeszcze, że od tego, co opisałem przed chwilą, są pewne wyjątki. Jeśli jedziemy na wyłączeniu ADR, to wystarczy nam jedna 2-kilogramowa gaśnica. To samo w przypadku, jeśli przewozimy materiały niebezpieczne z klasy 6.2, czyli materiały zakaźne. Ważne jest też to, że gaśnice muszą być tak zamontowane, żeby był do nich łatwy dostęp dla załogi pojazdu. Tak jak jest to zrobione w tej cysternie paliwowej. Kończąc temat gaśnic, chcę powiedzieć o czymś bardzo ważnym. One mają Wam posłużyć do gaszenia kabiny albo kiedy na przykład zapali się silnik. Nie używamy ich przy pożarze ładunku ADR. Tego robić nie wolno. Oprócz gaśnic i instrukcji ADR, którą opisałem w innym odcinku, na wyposażeniu jednostki transportowej będziecie musieli mieć jeszcze tak zwane wyposażenie awaryjne. Jego poszczególne elementy będą różniły się w zależności od kategorii przewożonego materiału niebezpiecznego. Ale pewne rzeczy są wspólne. Każda jednostka transportowa przewożąca ADR-y musi mieć na stanie 2 kliny pod koła, po jednej sztuce na pojazd, ciągnik i naczepa, 2 tego typu stojące znaki ostrzegawcze oraz płyn do płukania oczu. Dla każdego członka załogi pojazdu przewożącego materiały niebezpieczne musi być dostępna latarka, kamizelka ostrzegawcza, para rękawic ochronnych oraz ochrona oczu. Wiele z klas materiałów niebezpiecznych wymaga dodatkowego wyposażenia, takiego jak łopatka, w tym zestawie jest taka mała, osłona otworów kanalizacyjnych oraz pojemnik na zbieranie pozostałości. W tym przypadku to pusta skrzynka ADR. Te 3 elementy wyposażenia są konieczne przy przewozie materiałów z klas 3, 4.1, 4.3, 8 i 9. Jest jeszcze tak zwana maska ucieczkowa, która musi być dostępna dla każdego członka załogi w przypadku numerów nalepek ostrzegawczych 2.3 lub 6.1, czyli gazów i materiałów trujących. Omawiane tutaj wyposażenie włącznie z gaśnicami jest po to, żeby w razie wydostania się materiału niebezpiecznego, na przykład podczas wypadku, kierowca miał pod ręką rzeczy, które pomogą mu się uratować. No i pozwolą na zniwelowanie zagrożenia przed przyjazdem służb ratunkowych. Tak z grubsza wygląda wyposażenie jednostki transportowej przewożącej ADR-y. Nie powiedziałem jednak jeszcze o bardzo ważnej rzeczy, czyli o dokumentach, ale to zostawiam na inną okazję. Dzięki za dzisiaj. Zapraszam do subskrybowania kanału i zostawiania lajków.
Życzę szerokości C plus E. Do zobaczenia.